Czy potrzebujemy kolejnych klonów Glocka? Czy świat zmierza ku nowej rzeczywistości, gdzie budowa schronów staje się koniecznością? Przepraszam, którędy do schronu? Jeszcze niedawno takie pytanie mogłoby wywołać uśmiech lub wzruszenie ramion, ale dziś sytuacja zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. W Europie powraca dyskusja o budowie schronów. Dlaczego? Co na to Norwegia? Jakie zmiany w kwestii budowy schronów szykuje Polska? W dzisiejszym odcinku Zbrojowni poszukamy odpowiedzi m.in. na te pytania. Ale to nie wszystko. Przyjrzymy się także bliżej najnowszym premierom na rynku broni palnej. Obserwując prezentowane na targach SHOT Show nowości, na usta ciśnie się jedno pytanie. Czy potrzebujemy kolejnych klonów Glocka? Ruger RXM i Canik Mete MC9 Prime oto dwie premiery, które wśród miłośników broni budzą skrajne emocje. Glock killery czy zbędne kopie? Najwyższa pora sprawdzić, o co tyle zamieszania. Zostań do końca, bo ten odcinek Zbrojowni Defender Academy zapowiada się naprawdę emocjonująco. Zapnij pasy. Zaczynamy! Zaczynamy od kwestii związanych z budową schronów. Spore zmiany w tym zakresie planują wprowadzić kolejne kraje Europy. Dla przykładu władze Norwegii planują przywrócić obowiązek sprzed 30 lat, który nakazywał budowę schronów przeciwbombowych w nowych budynkach. Decyzja norweskiego rządu podyktowana jest narastającym niepokojem w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Musimy zadbać o ludność cywilną na wypadek spełnienia się najgorszego scenariusza, przekazała norweska minister bezpieczeństwa publicznego Emilie Enger Mehl. Norwegia zamierza ponownie wprowadzić obowiązek budowania przy domach schronów dla ludności cywilnej. Praktyka ta była już powszechnie egzekwowana w przeszłości, jednak w 1998 roku podjęto decyzję o wycofaniu się z nakładania na obywateli podobnego nakazu. Decyzja o powrocie do dawnych praktyk bezpośrednio związana jest z pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, która trwa już prawie 3 lata. Wśród Norwegów dzielących granicę z Federacją Rosyjską za kołem podbiegunowym nieustannie rosną obawy związane z agresywną polityką Putina. Teraz jednak norweski rząd przywraca obowiązek. Chce wybudowania nowych schronów. W uzasadnieniu do rządowej decyzji minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Norwegii podkreśliła, że obecnie wokół wszystkich nas pojawia się coraz więcej niepewności. Musimy zadbać o ludność cywilną na wypadek spełnienia się najgorszego scenariusza wojny lub ataku zbrojnego, powiedziała w wywiadzie dla publicznego nadawcy NRK, zaznaczając, że w takim przypadku schrony mogą okazać się jednym ze środków bezpieczeństwa, które będą potrzebne. Norwegia nie ukrywa, że coraz bardziej obawia się rosyjskiej agresji, a przejawem rosnącego niepokoju jest właśnie powrót do obowiązku sprzed lat. Do 1998 roku każdy większy kompleks budowlany w Norwegii musiał posiadać schron przeciwbombowy. Od czasu, gdy prawo zmieniono, nie powstały żadne nowe schrony. Teraz, zgodnie z założeniami norweskiego rządu, wymóg dotyczyć ma budynków o powierzchniach większych niż 1000 m². Władze proponują na razie dwa rodzaje schronów: chroniące przed bronią chemiczną i radioaktywną oraz takie, które pomogą przetrwać atak bronią konwencjonalną. Te drugie powstawać mają na stacjach metra lub w garażach. Zaproponowane środki mają zostać zawarte w raporcie o gotowości, zawierającym ponad 100 różnych zaleceń, mających na celu wzmocnienie i przygotowanie Norwegii do możliwej wojny, ale również na wypadek ekstremalnych warunków pogodowych lub wydarzeń takich jak pandemie. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Jeszcze w 2023 roku Sejm przyjął przepisy umożliwiające budowę bez żadnego pozwolenia przydomowych schronów do 35 m². Uchwalone przepisy przewidują, że bez pozwolenia na budowę można stawiać m.in. przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 35 m². Przeznaczone do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami zagrożeń, np. militarnych. To nie koniec zmian. W ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej na właścicieli i zarządców niektórych nieruchomości spadają nowe obowiązki związane z utrzymaniem i przygotowaniem obiektu zbiorowej ochrony. Kto ich nie wypełni, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
Deweloperzy obiektów publicznych i wielorodzinnych będą musieli uwzględniać nowe wytyczne w budownictwie. Budowę i przebudowę schronów i ukryć dofinansuje Rządowy Fundusz, na który dorzucą się spółki Skarbu Państwa. Wszystkie takie obiekty trafią do niejawnej ewidencji. Budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia mają spełniać wymagania określone w przepisach budowlanych, a ponadto wymagania techniczne i lokalizacyjne, a w szczególności posiadać odpowiednią wytrzymałość, środki przeciwpożarowe, co najważniejsze wentylację i wyjścia ewakuacyjne, zaopatrzenie w energię i wodę, odprowadzanie ścieków i rozwiązania służące przetrwaniu osób znajdujących się w budowli ochronnej oraz spełniać inne, tzw. polskie normy. Wymogi te zostaną uszczegółowione w rozporządzeniach przyjmowanych na przestrzeni najbliższych miesięcy oraz lat. Nowe obiekty mają być projektowane jako obiekty podwójnej funkcji, czyli w sposób umożliwiający ich wykorzystanie zgodnie z potrzebami właścicieli lub zarządców, ale z drugiej strony mają zapewnić ochronę w razie potrzeby. W przypadku budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych, tam gdzie nie powstanie schron lub ukrycie, kondygnacje podziemne oraz garaże podziemne mają być zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający zorganizowanie właśnie w nich miejsc doraźnego schronienia. W razie potrzeby funkcje budowli ochronnych mają pełnić podziemne systemy transportu szynowego, w szczególności metra, tramwaju i kolei podziemnej. Tu jednak pojawia się problem, bo nowe stacje metra nie były projektowane do pełnienia tego typu funkcji i nie dysponują odpowiednią infrastrukturą, a to będzie musiało się zmienić. Wyobraź sobie, że stoisz twarzą w twarz z zagrożeniem. Twoje decyzje w tych kilku kluczowych sekundach mogą przesądzić o wszystkim. Czy wiesz, jak zareagować? Czas na zastanowienie minął. Jeśli nie chcesz, żeby w chwili realnego zagrożenia sparaliżował Cię stres i brak umiejętności, mam dla Ciebie rozwiązanie. Defender Academy, gdzie chronimy, szkolimy i wspieramy, bo Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Nasz zespół to doświadczeni weterani wojsk specjalnych, funkcjonariusze CBŚP, kontrterroryści, ratownicy i medycy gotowi, by podzielić się z Tobą swoją wiedzą i umiejętnościami. Instruktorzy Defender Academy swoją wiedzę zdobywali w najtrudniejszych miejscach na ziemi. Misje w Afganistanie, Iraku, Afryce, operacje specjalne na Bałkanach, godziny w ekstremalnych warunkach na polu walki i w akcjach ratunkowych to ich codzienność, z której teraz czerpią, by podzielić się z Tobą najcenniejszym doświadczeniem. Nasze szkolenia to coś więcej niż nudna teoria. Zapomnij o godzinach spędzonych na przeglądaniu filmików z internetu, gdzie pseudoeksperci mówią Ci, co masz robić i co myśleć. To Twoja szansa, by przygotować się na najgorsze i wyjść z tego cało. Zainwestuj w praktyczną wiedzę, która zwiększy Twoje szanse na przeżycie. Z Defender Academy nie musisz już liczyć na łód szczęścia. Każdy kurs w naszej ofercie to nie tylko szkolenie, ale realna inwestycja w Twoje bezpieczeństwo. Sprawdź naszą ofertę na defenderacademy.pl. Cześć, nazywam się Filip Sadowski i bardzo serdecznie wszystkim polecam tego typu szkolenia. Przede wszystkim po to, żeby wiedzieć w ogóle, jak się obchodzić z bronią, jak się z nią ustawiać, ale też spróbować sobie strzelania z różnych kalibrów, z różnego rodzaju broni. Uważam, że to jest super zabawa, super frajda, a przede wszystkim można się czegoś nauczyć. Serdecznie polecam. Teraz przechodzimy do tematu drugiego. Wielka wojna Glock killerów. Zacznijmy od chwili zastanowienia. Po co komu kolejny klon Glocka? Cóż, na ten temat można byłoby nagrywać jeden film po drugim, a i tak pewnie nie udałoby się wyczerpać tematu. Fakty są takie, że na rynku klonów Glocka, dumnie nazywanych Glock killerami, robi się coraz ciaśniej, a już samo mówienie o kolejnym Glock killerze wywołuje spore emocje. W zbrojowni omawialiśmy już model Echelon Comp, a obserwując sąsiednie stanowiska na strzelnicach, trudno nie zauważyć, że w kaburach coraz częściej gości model Hellcat Pro Comp, również ze stajni Springfield Armory. Dziś jednak przyjrzymy się dwóm propozycjom, których pojawienie się na rynku w ostatnim czasie wywołało niemałe zamieszanie. Jedna z nich to raczej ukłon w stronę glockowych konserwatystów, druga to najprawdopodobniej najgorętsza premiera pierwszego kwartału 2025 roku. Zacznijmy od klasyki. Ruger RXM. Innowacja czy kolejny klon Glocka, którego raczej nikt nie chciał?
Ruger RXM to pistolet stworzony we współpracy z Magpul Industries, o którym złośliwcy mówią, że jest to kolejna kopia Glocka, której nikt po prostu nie potrzebował i jej nie chciał. Czy tak jest faktycznie? Sprawdźmy. Do swojej oferty broni w kalibrze 9 mm Ruger wprowadza pistolet RXM wzorowany na konstrukcji Glocka 19 trzeciej generacji. Ruger, zgodnie z założeniem producenta, cechować ma się licznymi usprawnieniami w stosunku do Glocka oraz kompatybilnością z jego poszczególnymi częściami oraz kaburami. No dobrze, ale po co nam kolejny klon Glocka na rynku? Czy model RXM dołączy do grona dumnie określanego mianem Glock Killerów? Kiedy nastąpi nasycenie tego trendu? Szczegółom konstrukcji przyjrzała się redakcja magazynu militarnego Milmar. Ruger RXM to pistolet samopowtarzalny do amunicji 9 mm Parabellum stanowiący modyfikację pistoletu Glock G19 generacji trzeciej. Od czasu wygaśnięcia patentu na rynku pojawiają się coraz to kolejne konstrukcje pochodne, odnoszące większy lub mniejszy rynkowy sukces. RXM jest owocem współpracy Ruger Firearms z Magpul Industries. Obu przedsiębiorstw pasjonatom strzelectwa przedstawiać raczej nie trzeba. Cieszą się one na rynku uznaniem. Ruger za sprawą oferowania od wielu lat zróżnicowanych typów broni palnej, a Magpul za sprawą szerokiej oferty akcesoriów. Informacja o współpracy obu producentów wywołała spore zainteresowanie świata strzeleckiego i nadzieję na powstanie ciekawej alternatywy dla jednego z najpopularniejszych pistoletów do skrytego przenoszenia. Tu warto nadmienić, że Ruger ma już wieloletnie doświadczenie w produkcji broni krótkiej do amunicji centralnego zapłonu, posiadając w katalogu modele z rodziny LCP, LC380, EC9, Max, Security i American. Cechą będącą dość istotnym odejściem od wzorca jest zastosowanie zwartego modułu mechanizmu spustowo-uderzeniowego, zwanego w tym przypadku Fire Control Insert, czyli FCI. Jest to rozwiązanie znane z takich konstrukcji jak chociażby Sig P320 czy Springfield Echelon, o którym dzisiaj już wspominałem. Całość istotnych komponentów szkieletu zawarta jest w pojedynczym, łatwo wymiennym module. Plastikowy szkielet zamienia się zatem w swego rodzaju moduł chwytu, który wedle preferencji może zostać wymieniony na zamiennik o innym kolorze lub ergonomii. Co to oznacza w praktyce? Że popularny i chętnie wybierany model Glocka 19 dzięki Rugerowi staje się pistoletem modułowym. Na chwilę obecną na stronie Magpul Industries dostępne są już zamienniki w kolorze podstawowym dla RXM, czyli szarym, oraz w kolorze czarnym. Przypuszczać można, że z czasem pojawią się zamienniki różniące się nie tylko kolorem, ale również wielkością, np. przystosowane do magazynków G17 czy innymi cechami, np. obecnością szyny MIL Standard 193. Czym RXM wyróżnia się na tle konkurencji i co najważniejsze, w czym różni się od oryginału, czyli klasycznego Glocka 19? Spójrzmy na główne cechy modelu Ruger RXM. Zacznijmy od zespołu zamka. Stalowy zamek wykończony jest metodą azotonowęglania ferrytycznego, Ferritic Nitro Carburizing, w skrócie FNC, która tworzyć ma odporną na uszkodzenia mechaniczne i rdze warstwę wierzchnią. Geometria zamka z grubsza przypomina tę znaną z pistoletów Glock, choć jego górna połowa wyraźnie zwęża się ku końcowi. Na zamku wykonano nacięcia zarówno z przodu, jak i z tyłu, co jest już w miarę popularnym trendem. W skład mechanicznych wysokich przyrządów celowniczych wchodzi szczerbina o bruzdowanym czole oraz muszka z trytową wstawką. Oba elementy wykonane są ze stali. Na zamku znajduje się także gniazdo celownika kolimatorowego przystosowane do bezpośredniego montażu urządzeń o standardzie montażowym Trigicon RMR oraz Shield RMSC. Jak podaje producent, przyrządy mechaniczne są wystarczająco wysokie do użytkowania przez soczewkę celownika w formie Co-Witness. Przejdźmy do zespołu szkieletu. W skład mechanizmu spustowo-uderzeniowego wchodzi delikatnie zakrzywiony język ze zintegrowanym bezpiecznikiem. To rozwiązanie doskonale znane z pistoletów marki Glock chociażby. Oprócz tego mechanizm wyposażony jest także w wewnętrzny bezpiecznik iglicy.
Moduł chwytu cechuje się wyraźnie zaokrąglonymi kształtami i pozbawiony jest wypustek na przodzie chwytu obecnych w Glocku 19 generacji trzeciej. W Rugerze zastosowano też dwa usprawnienia ergonomiczne względem Glocka 19. To wyraźne podcięcie undercut kabłonka oraz powiększona ostroga beaver tail chwytu. Obie te modyfikacje usprawniać mają ergonomię, pozwalając na wygodniejsze wejście dłoni w chwyt. Warto w tym momencie zaznaczyć, że redukcja kabłonka w rejonie palca środkowego jest jedną z najczęściej dokonywanych modyfikacji szkieletu pistoletów marki Glock. W Rugerze RXM szkielet zakończony jest szyną w austriackim standardzie i tu zaskoczeń raczej nie będzie. Dla bezpieczeństwa wyposażono RXM w zintegrowane zabezpieczenie spustu, wewnętrzną blokadę iglicy oraz otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę komory. Obszar chwytu oraz powierzchnia zaraz za dźwignią rozładowania pokryta jest teksturą TSP, która wedle Magpul zapewniać ma dobrą przyczepność bez ryzyka czepiania się o elementy odzieży. RXM zasilany jest z magazynków przystosowanych do pistoletów Glock 19. W zestawie dołączone są dwa takie magazynki Magpul PMAG 15 GL9 o pojemności 15 nabojów. Jak wygląda kwestia dostępności? Zgodnie z najnowszymi informacjami Ruger RXM widnieje na stanie producenta w sugerowanej cenie detalicznej $499. Jak podaje oficjalny dystrybutor Ruger Firearms w Polsce, czyli marka RP Arms, pistolety są już zamówione, a sugerowana cena na stronie dystrybutora dla modelu z 4-calową lufą wynosi około 2900 zł. A teraz coś dla fanów mikrokompaktów. Premiera Canik Mete MC9 Prime. Czy to najlepszy mikrokompakt na rynku? Choć o samym pistolecie wciąż jeszcze wiemy mniej niż byśmy chcieli, w internecie znaleźć można opinie takie jak ta, że pistolet ten to prawdziwy majstersztyk w kategorii Concealed Carry. Zastosowany porting lufy zmniejszać ma podrzut i odczuwalny odrzut, co zdaje się być idealnym rozwiązaniem dla lekkich i małych pistoletów. Dodajmy do tego świetny spust, agresywną teksturę chwytu i opcję Optic Ready i mamy najprawdopodobniej hit pierwszego kwartału 2025 roku. Nie wiem jak Canik to robi, ale firma wydaje się konsekwentnie od dłuższego czasu wypuszczać nowe produkty, które idealnie spełniają oczekiwania klientów. Świadczy o tym chociażby rosnąca popularność marki na rynku amerykańskim, a także na rynku polskim. Nie ma się co łudzić, że spory wpływ na tę właśnie popularność ma także cena poszczególnych modeli i dość odważny design, który ma tylu zwolenników co krytyków. Wiem, że oryginalna nazwa marki to Canik, ale ze względu na trudność w poprawnej wymowie, nawet na rynku amerykańskim producent i dystrybutorzy przechrzcili wszystkie modele marki na Caniki i tak już chyba zostanie. Więc językowi puryści będą musieli dać sobie na wstrzymanie. Wróćmy jednak do sedna. Rok 2025 Canik rozpoczyna z przytupem. Na targach SHOT Show premierę miał nowy mikrokompakt Canik Mete MC9 Prime. Nowy model ma tylko 6,73 cala długości, czyli około 17 cm i 1,16 cala szerokości, czyli niecałe 3 cm. Waży około 652 gramy, ale ma pojemność 17+1. Jest mniej więcej wielkości Ziga P365X Macro. Wisienką na torcie jest 3,6-calowa lufa z otworem, którego zastosowanie zmniejsza podnoszenie się lufy po strzale i odczuwalny odrzut. Zazwyczaj subkompakty są dość narowiste, ponieważ są małe i lekkie. Odrzut i podrzut odczuwa się w nich znacznie bardziej niż w ciężkich modelach full size. Zastosowany w MC9 Prime porting lufy to zmiana, na którą od dłuższego czasu czekano na rynku pistoletów EDC. Wszystko inne jest tym, czego można się było po Caniku po prostu spodziewać. Spust robi naprawdę dobre wrażenie. Obecnie jest to jeden z najlepszych spustów fabrycznie montowanych w mikrokompaktach, zwłaszcza biorąc pod uwagę blokadę iglicy oraz to, że spust jest płaski z 90-stopniowym przełamaniem i super krótkim resetem. Producent chwali się, że reset w tym modelu z tym konkretnym spustem to zaledwie 1,3 mm. Frezowanie zamka daje poczucie pewnego chwytu przy przeładowaniu i press-checkach. Elementy sterujące i dźwignia zrzutu zamka są oburęczne. Mete MC9 Prime jest modelem Optic Ready z opcją niskiego montażu umożliwiającą co-witness z mechanicznymi przyrządami celowniczymi. Tekstura chwytu została również starannie przemyślana.
Przednie i tylne paski są agresywnie teksturowane, ponieważ w czasie budowania chwytu to właśnie przód i tył tej części broni narażony jest na najsilniejszy kontakt z dłonią. Boki mają mniej teksturowane wykończenie, co również nie jest dziełem przypadku. Taki zabieg, zdaniem projektantów Skanika, ma zapewnić większy komfort w czasie codziennego noszenia broni w kaburach typu IWB. Mniej agresywna tekstura nie podrażnia skóry, gdy chwyt pistoletu jest dociskany do ciała i nie zahacza się o ubranie. Cena detaliczna modelu Mete MC9 Prime wynosi $649. Można więc się spodziewać, że na polskim rynku będzie się wahać w granicach 2600–2900 zł. W zestawie znajduje się całkiem przyzwoite etui w formie walizeczki, 2 17-nabojowe magazynki, 3 wymienne elementy tylnej części chwytu, zestaw do czyszczenia, ładowarka do magazynków i uniwersalna kabura G-Code, którą można przekształcić z trybu IWB na OWB i nosić zarówno po lewej, jak i prawej stronie. To wszystko na dziś. W dzisiejszym odcinku zbrojowni Defender Academy zwróciłem uwagę na rosnącą w Europie potrzebę poprawy bezpieczeństwa cywilnego. Czy świat zmierza ku nowej rzeczywistości, gdzie budowa schronów staje się koniecznością? A co Ty sądzisz o powrocie do budowy schronów? Czy Norwegowie robią słusznie, a Polska idzie w dobrym kierunku? No i najważniejsze, czy Ruger RXM lub Canik Mete MC9 Prime mają szansę poważnie namieszać na rynku? Czy potrzebujemy kolejnych klonów Glocka? Jakie innowacje wprowadziły te modele? Daj znać w komentarzach, co sądzisz na ten temat. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować naszego kanału. W ten sposób nie przegapisz kolejnych odcinków zbrojowni Defender Academy. Kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco. Dzięki za dziś i do zobaczenia na strzelnicy lub w kolejnym odcinku.